Cześć, z tej strony Gosia. Miłosz. Witamy Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj będzie odcinek specjalny i w sumie taki pamiątkowy dla nas, bo dzisiaj będzie tour po nowym mieszkaniu. To mieszkanie nie jest jeszcze w pełni urządzone, w sumie to w ogóle nie jest urządzone. Są takie pojedyncze meble, jest kuchnia, łazienka, ale wielu z Was już się nie mogło doczekać, żebyśmy Wam pokazali. No to pokażemy Wam, jak to wygląda na chwilę obecną. Wszystko z innej kolekcji. Tak, na razie to wiecie. Są pojedyncze meble, to może nie wyglądać to spójnie, ale będzie spójnie i niedługo też zaczną wjeżdżać dodatki, bo na razie to trzeba, wiecie, wybrać rzeczy takie podstawowe i kupujemy rzeczy pierwszej potrzeby. Na razie ile Miłosz, tu już mieszkamy? Drugi tydzień leci. Chyba tak. Tak, leci nam drugi tydzień. Jak się wprowadziliśmy, no to mieliśmy tylko kanapę do spania, nawet nie było gdzie schować zbytnio rzeczy. Wczoraj przyjechał do nas stół i przyjechało łóżko, no to łóżko stało się naszą szafą i schowałam tam już trochę ubrań, więc wygląda to trochę lepiej. Ja od rana sprzątałam, żebyśmy się dobrze przed Wami zaprezentowali, więc no jest posprzątane tyle, na ile się dało, ale wiecie, jak to jest w trakcie budowy i skręcania mebli, ciągle się gdzieś brudzi, człowiek w kółko zamiata, myje podłogi, sprząta, a i tak ten kurz osiada. W łóżku się więcej mieści niż w wyspie naszej. Tak, jestem w szoku, bo wszystkie ubrania prawie nam weszły do łóżka i jeszcze zostało miejsce na takie różne rzeczy, które też sobie pochowałam, więc już jestem już zadowolona, że to nie jest wszystko takie porozwalane, już mogę sobie znaleźć jakieś ubrania, żeby się ubrać, bo posortowałam swoim systemem. Potrzebujemy już szafy. Potrzebujemy. Dobra, już nie przedłużamy, bo wiem, że nie możecie się doczekać. Więc zaczynamy oprowadzanie po naszym mieszkaniu. Tak, i jeszcze tutaj na sam początek, jeśli nie macie suba, no to subskrybujcie, bo Panda będzie przerażona. Tak, Panda będzie przerażona i będzie teraz naprawdę dużo treści mieszkaniowych i roślinnych. Tour po mieszkaniu rozpoczniemy tradycyjnie, jak to wszyscy robią, od wejścia do mieszkania. Mamy takie, to już deweloper wstawił takie jasne, drewniane drzwi, nawet nam się podobają, więc mogą być. I wszędzie w mieszkaniu mamy pomalowane ściany na ten sam kolor biały. Wszędzie są białe ściany. Jeszcze plastiki wiszą tak, czasami. Jeszcze nawet nie opakowaliśmy niektóre rzeczy, wiecie jak to jest. Ja się bardzo dobrze czuję w białych, jasnych wnętrzach, więc też dlatego się zdecydowaliśmy wszędzie na białe ściany, sufity, wszystko jest pomalowane tak samo. I malowaliśmy sami, była to katorga. I tutaj mamy właśnie duży przedpokój. Zależało mi na tym, aby ten przedpokój był kwadratowy, a nie taki wąski korytarzyk rozchodzący się do pokoju, tylko jest taka otwarta przestrzeń, która nie sprawia, że czujemy się klaustrofobicznie. Tutaj do każdego pokoju można wejść od razu z tego holu. Tak. I ogólnie mieszkanie ma 3 pokoje, jeden duży salon z kuchnią, 2 sypialnie i łazienkę. Łazienka też jest dość spora jak na dzisiejsze standardy deweloperskie, więc to też był taki, wiecie, wyznacznik, że się zdecydowaliśmy na to mieszkanie, więc jak już powiedziałam o łazience, to zapraszam Was do naszej łazienki, którą... Czekaj, pokaż pierw lustro, jak zapalasz. Lustro? Dobra, wycofałam przed chwilą wszystko, to Wam pokażemy. Mają lustro portal. Tak, mamy lustro portal. Ja bardzo chciałam takie lustro, bo w nim też się ładnie można widzieć i to światło nie jest przekłamane do malowania się. Fajnie, bo przy tym lustrze wszystko widać, tak czy siak. A w ogóle to Miłosz chciał tutaj szafkę lustrzaną, ale mamy lustro, a z kolei już takim kompromisem w stronę Miłosza była kabina prysznicowa, bo ja zostałam wychowana w wannie i zawsze miałam wannę w domu, nigdy nie miałam prysznica i dałam się Miłoszowi przekonać do tego prysznica i wybraliśmy dużą kabinę, może w przyszłości... Z deszczownicą. Tak, z deszczownicą. Może w przyszłości stawię sobie tam jakiś stołek taki wodoodporny pod prysznic, żeby mi było jeszcze wygodniej, bo ja lubię sobie usiąść, tak wiecie, pod wodą. I ogólnie to wszyscy nam odradzali tą deszczownicę, ale ja jestem bardzo zadowolona, z deszczownicy używam. Tutaj mamy takie meble w kolorze drewna, to są meble z Ikei, umywalka jest z Ikei. I bateria też jest z Ikei, już wzięliśmy komplet, żeby na pewno wszystko do siebie pasowało. Fajnie, bo tutaj jest dużo miejsca do przechowywania, naprawdę.
To jest taki podwieszany. Tak, jest podwieszany. Pod spodem nie ma nóżek. Pod spodem można sobie fajnie umyć podłogę. Po drugiej stronie mamy pralkę i zapas papieru. Suszarkę, tak, i Miłosza zapasy papieru. Tutaj w przyszłości będzie stał taki ładny, wiklinowy kosz na zapasy nie jest elegancko na razie. Tak, na górze jest jeszcze opakowanie od lampy i w ogóle to tą lampą, nie wiem czy to będzie widać w aparacie, każdy kto do nas przychodzi się zachwyca, bo ona ma taki jakby brokacik. Nie Chyba wiem, tego nie widać. Nie będzie widać. No i ogólnie mamy pralkę i suszarkę, bo ja sobie nie wyobrażam suszyć zimą pościeli albo różnych koców w mieszkaniu na suszarce, mieć to wszystko porozkładane. Taki łącznik Gosia tak. kupiła. I pokażę wam pierwszą wpadkę u nas mieszkaniową. Pralka i suszarka otwierają się w dwie różne strony. Ale na razie no, nie przeszkadza mi to na tyle, żeby to wymieniać czy reklamować. W jakiś sposób to próbować zamienić może być. Bo tą znaczy w sumie nawet lepiej do prawy jakby się otwierały. Tak. Żeby ściany nie walić. Powiem wam, w sumie nawet mi to nie przeszkadza, bo tą suszarkę to wiadomo, nie każde pranie używam, tylko do takich dużych rzeczy. Na balkonie stoją nasze. Tak, no bo prąd jest drogi. Wiecie o co chodzi. Tutaj jest słupek taki łazienkowy do kompletu do tej szafki, którą widzieliście z umywalką. Też jest podwieszany i jest tu naprawdę dużo miejsca do przechowywania. Tam mamy też papier toaletowy, jeszcze więcej, ręczniki, szlafroki, proszki do prania, całą chemię, ale wnętrza nie będę wam pokazywać, bo obecnie tam jest bałagan. Moje perfumeria. Tak, więc do szafek nie będzie się nam dzisiaj zaglądać, będzie osobny odcinek z organizacji mieszkania. Taki mamy kibelek i powiem wam, kibelek jest super. Taki ja myślałem na początku na projekcie, że będzie tutaj... Nie o to chodzi, bo to też było, ale tego nie chciałem. Mi chodzi o to, że bałem się, że będzie trochę za mało miejsca, ale jest myślę w sam raz. Tak, bo w ogóle my nie chcieliśmy gabarito, chcieliśmy zwykłą spłuczkę, do której można zajrzeć, jeśli cieknie, można ją łatwo naprawić, pływak. Bo my już wiele razy w nich grzebaliśmy. Wiele razy mieliśmy problemy ze spłuczkami w domu, dlatego się zdecydowaliśmy na prosty kibelek. I jest tańszy. Tak, jest dużo tańszy, nie ma tej zabudowy, bo ta zabudowa też wam zajmuje miejsce i ogólnie nie mamy żadnych karton gipsów w mieszkaniu. Ja też nie chciałam mieć karton gipsów. Wszystko co widzicie to jest od razu ściana pod tym. Zjada przestrzeń i ta łazienka ile ma? Prawie 6 m². Tak, i właśnie z niej wychodzimy. Po przeciwnej stronie łazienki jest duży salon z kuchnią i jadalnią. Tutaj widzicie, przyszedł nam stół wczoraj. I mamy też, zobaczcie, jakie mamy nowoczesne krzesła. Miłoszu, pokaż nasze nowoczesne po moich krzesła. monitorach zostały. Tak, mamy nowoczesne krzesła, które nam zastępują obecnie te kartony po monitorach. I tutaj jest od razu wyspa kuchenna. Już jest zmontowanymi tymi frontami, ale... Znaczy tymi blendami. Ale one są tak jakby z frontów, nie? No, tylko jeszcze na dole cokołów nie ma. Także kuchnia jest z wyspą, zależało mi na wyspie ze względu też i dla was, żeby fajnie wyglądało na nagraniach. Już dnia czeka na zupę. Wystrój jesienny, będę próbowała robić zupę dniową, bo słyszałam, że jest super. Też tu też jest moja Stromante Triostar, też to już widzieliście, że sobie przywiozłam do mieszkania. No i kuchnia wygląda w ten sposób, że mamy wszędzie białe fronty, srebrne uchwyty i to nie jest drewno, tylko to jest laminat. Laminowane blaty w kolorze takim drewnopodobnym. W ogóle wszyscy teraz robią złote te uchwyty, złote krany. Ja stwierdziłam, że my pójdziemy w srebro, bo srebro dla mnie jest takie bardziej ponadczasowe, a złoto to może być taka chwilowa moda, która przeminie i poza tym nam też się za bardzo to nie podobało. I kuchnia, bo też było wiele pytań już w poprzednich filmach, skąd jest kuchnia. Kuchnia jest z Agata Meble, uchwyty są z IKEA i blaty też są z Agata Meble. No, tu jest sufit 2,6, także te szafki są bardzo wysokie. Tak, ogólnie to tutaj są bardzo wysokie te szafki. Tutaj w nich schowałem kubki. Tak, za bardzo nic jeszcze nie mamy w szafkach. Mamy też takie duże cargo, które będzie nam służyło do przechowywania. Ono jest ponad 2-metrowe. Tak, za dużo też wam nie chcę pokazywać, bo o kuchni będzie
osobny odcinek i będzie odcinek też z organizacji kuchni, bo widzicie, na razie to jest tak wszystko powciskane. Mamy też lodówkę wolno stojącą, też nam zależało na tym, aby ta lodówka była wolno stojąca, bo słyszałam, że właśnie te w zabudowie się grzeją, są mniej wydajne, coś tam, miały zbyt tam dużo negatywnych komentarzy, więc zdecydowaliśmy się na lodówkę wolno stojącą. Mi też tutaj, powiem Wam, nie przeszkadza, że ją widać od boku pokoju, bo tutaj prawdopodobnie będzie stała jakaś roślina, od góry będzie zwisała Monstera Addisoni, ja to już widzę, więc to też mi się tak trochę zamaskuje. No i tutaj po drugiej stronie wyspy, bo tego jeszcze nie widzieliście na filmach, mamy wszystko w szufladach. Zależało mi właśnie też na tym, aby były szuflady, żeby nie było już tych takich otwieranych szafek, których trzeba nurkować, więc stwierdziłam, już jak tyle kasy wydajemy na kuchnię, no to zrobimy sobie tak, jak zawsze chciałam mieć. Więc tutaj już pokazuję Wam rzut na nasz salon. Oto nasza lampa kuchenna nad wyspę, taka typowa, gdzie Gosia wkręciła połowę żarówek, bo oszczędzamy. Tak, bo nie potrzebujemy, żeby się świeciły wszystkie naraz. No i przechodzimy teraz do salonu. W salonie widzicie, mamy takie jedno długie okno i tutaj już piszą mój Epipremium neonkowe i Epipremium Snow Queen. Zasłon nie ma, ale już wiszą. Nie mamy jeszcze wszystkich firan i zasłon, w sumie mamy tylko te dwie firany za nami. I tutaj jeszcze w tym oknie stoi Jacqueline, moja przepiękna. I mój termometr. Tak, i Kalata Makojana i Miłosza Superanski termometr. Tak, on ma takie płyny i każdy ma odpowiednią temperaturę i tak dalej. W ogóle tutaj musimy zrobić jeszcze parapet sobie, ale parapet zrobimy z tych paneli, które mamy na podłodze, a wszędzie w mieszkaniu na podłodze mamy panele winylowe. Zdecydowaliśmy się na te panele, ponieważ są one wodoodporne, ponoć niesamowicie wytrzymałe, a zależało nam na tym, aby wszędzie była jednolita powierzchnia. Kafelki mamy tylko w łazience. Ale nie wytrzymują bezpośredniego dziabania silnym uderzeniem z noża. Tak, bo już testowaliśmy jeden panel, który został i przycinaliśmy na nim coś i nożem da się je pociąć, więc wcale nie są takie niesamowicie wytrzymałe. No i teraz przechodzimy do strefy wypoczynkowej. Mamy kanapę, naprawdę wygodną kanapę. Ona jest taka z poduszkami i ona się rozkłada do naprawdę dużych rozmiarów. Na początku spaliśmy na tej kanapie. A ta się pokazała. I powiem Wam, ona jest naprawdę duża i wygodna do spania. I ona jest też z Agata Meble. Też można tam coś schować w środku. Tak, też ma skrzynię, ona też jest z Agata Meble. Ona Wszędzie jest na coś schowamy. Drewnianych nóżkach. I to jest kanapa sprężynowa. Też chciałam mieć kanapę sprężynową, bo ja w ogóle wolę materace sprężynowe i kanapy. Jest mi tam wygodniej. No i tutaj jest mój stolik, który na pewno kojarzycie. To jest taki stolik zwyczajny z IKEA. Ja go zabrałam z domu. My go kupiliśmy i w ogóle to nam się tutaj nawet wpasował. I po przeciwnej stronie w przyszłości będzie stała jakaś taka komoda albo taki kredens, nie wiem jak to nazwać. Nie taka szafka RTV typowa, tylko to będzie szafka taka, mam nadzieję, że wyższa. Uda nam się coś takiego znaleźć i na niej będą stały rośliny. Tutaj będą jakieś rośliny. Tutaj widzicie, też już stoi frydek. Pełna biała ściana. Tak, tutaj wyobraźcie sobie, będzie pełno roślin. I tutaj też po przeciwnej stronie tego długiego okna będzie stał regał z roślinami. I dlatego on będzie tutaj stał właśnie, bo będzie padało na niego światło z tego okna i rośliny będą dobrze rosły. Więc widzicie, tutaj już się szykuje dużo roślinnych aranżacji, więc wszystko jest przed nami. To już przechodzimy do strefy brzydkiej. Strefa komfortu tu jest. Strefa komfortu, jest to nasza sypialnia, łóżko też wczoraj przyszło. Nie mamy jeszcze prześcieradła odpowiedniego wymiaru na to łóżko. I tak wiecie, jest na razie zrobione wszystko prowizorycznie. Tutaj będzie w przyszłości szafa. Dlatego tu są nasze tygodniowe ciuchy. Dlatego tutaj są, wiecie, naszykowane ciuchy na cały tydzień, zestawy. I też trochę tam innych ubrań wyjęłam, żeby mieć wybór. No ale tutaj docelowo będzie stała duża szafa. Ja się zastanawiam, może kupimy tego Paxa z Ikei, bo to jest największy plus, że można sobie zaprojektować wnętrze w tej szafie.
Z czego się rozważa, czy będzie narożna, czy prosta? Prosta będzie, bo narożna to zbytnio zagraci. Już tak? To będzie prosta. Widzicie, tutaj jeszcze leżą torby, bo nie zwieźliśmy wszystkich rzeczy. Tutaj są rzeczy budowlane, wałek, pozostałości farby, szpakli, bo jeszcze musimy trochę poprawek. Tutaj są też moje roślinki, już Wam pokazuję roślinki. Stoi tutaj glorek, też zaczął szybko rosnąć, bo tutaj jest okno zachodnie, więc po południu tutaj jest naprawdę dużo słońca, które pada na tamtą ścianę za Miłoszem, więc tam też będzie taki kwietnik wisiał na ścianie. Tak, Miłoszu, słuchaj, co Cię czeka? Nie, to Ty będziesz się montować jak kwiatki. Jest tutaj też 3-krotka na nóg, Frydek Variegata, on niestety ucierpiał w transporcie, ale wypuszcza nowego listka, już widzę, więc powinno być dobrze. No i 3-krotka, taka zwykła, fioletowa zebrina. No i niestety te wszystkie pozostałości poremontowe też tutaj leżą, ale na razie musimy je trzymać, w razie czego, bo wszystko nam się jeszcze przydaje. Jak już będzie takie mieszkanie urządzone, no to wywalimy, no i wtedy też będzie house tour, już taki z urządzonego mieszkania. Witajcie w najgorszym pokoju w tym domu. Jest to pokój gier i zabaw Miłosza. Jest to jego studio, bo Miłosz ma drugi kanał, na którym się nazywa MK. Zawsze ten jego kanał jest podlinkowany w opisie filmu, jakby ktoś był ciekawy. I Miłosz też prowadzi swoją działalność na Twitchu i tam streamuje różne gry komputerowe. No i zobaczcie, tutaj sobie kupił ostatnio 2 monitory, takie wielkie biurko gamingowe. Duży komputer. Duży komputer. Tutaj ma lampę i kocyk wisi w oknie u nas, żeby miał dobrą akustykę do nagrań. I po drugiej stronie zrobił sobie takie prowizoryczne tło do streamów, gdzie reklamuje nasz sklep z pandaciuchami. Tutaj są pandziki.pl, koszulka Toxic Alert, Madness, wystawa, więc tak to wygląda. I tutaj zrobiłam Miłoszowi też jesienny klimat, przyniosłam mu jeżyka i dynię Dorotkę. A to Twoje przypadkowe kurtki. Tak, a to moje kurtki. Więc ten sklep w ogóle z naszymi pandaciuchami był robiony głównie z myślą o Miłosza widzach, no ale zamierzam też, tak jak mówiłam, wprowadzić ciuchy dla nas na ten sklep. I Miłoszu, pokaż naszą wnękę niesamowitą. Niesamowitości, przeróżne rzeczy tutaj są, kartony, drabiny, walizki. No więc widzicie, że my ostatnio tak mieszkamy w torbach, na walizkach, ale tych mebli jest coraz więcej. Może w tym tygodniu kupię jakieś krzesła do tego stołu i też szafa jest priorytetem i drzwi. Bo wiecie, jak Miłosz gra po nocach, bo on wieczorami robi te streamy i krzyczy w tym pokoju do tego komputera i świeci światło, to ja nie mogę spać i chodzę cały czas taka niewyspana przez niego, mnie wkurza. Ostatnio, gdzie było zapalone światło? Było lustro zapalone w łazience. Łazienka jest tam, a Gosia śpi tu. No i co? I krzyczy, zgaś to! No bo ja nie mogę spać, jak jest tak jasno. Ja muszę mieć taką, wiecie, półmrok. Bym musiał pokazać, jak ledwo to w ogóle to światło wychylało z tej łazienki. No na pewno. Więc tak wygląda nasze mieszkanie na stan obecny. Na pewno w przyszłości, tak jak mówiłam, będą update'y, będą odcinki z organizacji mieszkania, z roślinnych aranżacji, z kupowania dodatków do domu i tak dalej, więc dużo kontentu przed nami. Więc dziękuję Wam za oglądanie i tak jak mówiłam, dużo kontentu się szykuje, więc warto subskrybować nasz kanał. Będzie nam bardzo miło, jeśli nas właśnie w ten sposób wesprzecie i napiszecie jakiś miły komentarz pod tym filmem i dacie lajka. To do następnego. Pa! No, trzymajcie się.